Cześć, 7:10. Jestem w Rzekach Czarnym Kroniu. Startuję czarnym szlakiem na Potrójną. Zamierzam odwiedzić kilka fajnych miejsc w Beskidzie Małym. Zaczynam właśnie od Potrójnej. Co będzie dalej? Oglądajcie. Zapraszam na film. Najpierw szlak idzie tutaj wzdłuż potoku. Za chwilę skręcimy w las. Będzie dość strony odcinek najpierw, a później takimi zakosami nieco ponad 4 km na Potrójną. Śnieg roztopiony, szlak rozjeżdżony, bo akurat jest ścinka tutaj. Tutaj szlak skręca w prawo i tutaj będzie troszkę stromiej. Stromszy odcinek, teraz taka przyjemna ścieżka, śniegu już niewiele, roztopiony. Zbliżam się już do charakterystycznej wiatki, przy niej jest mocny skręt w lewo, taki jakby nawrót i potem już prostą. Zdecydowanie więcej śniegu i nie jest taki roztopiony jak najbliżej. Zbliżam się już do Potrójnej. Od jakiegoś czasu mam towarzysza drogi. Taki jakiś piesek malutki. Nie wiem, czy właściciel idzie za mną, czy po prostu jest to pies z któregoś tego domu, który mijałem. Tutaj już jest naprawdę sporo śniegu. Tutaj śnieg nie jest taki twardy, jest tylko taka skorupa na wierzchu. Jestem na Potrójnej. Gdzieś widoki takie. Jest dosyć klimatycznie.
Idę jeszcze na ten drugi wierzchołek Potrójnej, a potem dalej w stronę rozstaje pod Mladochową. W październiku tutaj byłem. Jeszcze była piękna polska złota jesień. Jest film z tej wycieczki na moim kanale. Będzie w tej samej playliście, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda Potrójna w innych warunkach. Godzinę 20 mi zajęło przejście od początku szlaku do tego miejsca. Teraz pójdę czerwonym szlakiem 3,6 km aż do Anuli, czyli rozstaje pod Mladą Chorą. A tam mam zamiar skręcić, ale to zobaczycie. Tutaj jest rozejście szlaków. Tam, gdzie żółty, ostatnio tam doszedłem do Zbójeckiego okna, później on się tam łączy z tym czerwonym. Przełączy się Zakocierska, to jest 779 metrów nad poziomem morza. Tutaj też można zejść do chatki pod Potrójną, albo można do niej dojść żółtym szlakiem, idąc przez Zbójeckie okno. Żółty szlak łączy z czerwonym, przejdź na przyklej, a piesek dalej ze mną. Trochę mnie to martwi, że tyle już przeszedł i nie wiadomo co z nim. Obroże ma, znika, gdzieś leci w bok do lasu, za chwilę wraca znowu, no i tak tylko. Tu już górna stacja, Czarny Groń. Jest rezerwat Mladochora. Pięknie tutaj są drzewa obśnieżone. Nawet słoneczko wyszło. Jest 8:20. Jestem na łamanej skale. Anula, czyli rozstaje pod Mladochową. I ja tutaj sobie idę wydeptaną ścieżką jak na razie. Tutaj nie ma szlaku, ale można nią dojść do... Zresztą zobaczycie. Drzewa ośnieżone, trzeba przechodzić pod nimi albo odsuwać gałęzie. Bardzo fajnie wpadające bryłki lodu działają jak wpadną za kołnierz. Od razu się człowiek prostuje. Tutaj trzeba skręcić w prawo przy tym drzewie
I tu dalej. Jest zdecydowanie więcej śniegu. Do połowy łydki mniej więcej w niektórych miejscach. No i dotarłem do miejsca, do którego zmierzałem. Grota Komonieckiego. Pięknie oblodzona. Byłem już tu wielokrotnie, ale nigdy mi się nie udało zdążyć, jak jeszcze jest oblodzony. A dzisiaj w końcu. Pięknie to wygląda. Teraz idę tam w dół do wodospadu Dusiołek. Zobaczymy, jak wodospad wygląda. Tu jest wodospad Dusiołek. Potok się nazywa Dusica. Też troszkę oblodzony. Najłatwiej tutaj dojść z miejscowości Las. Idę inną ścieżką. Bije się w nią szlak zielony. Zielony dojdę do tego czerwonego. Doszedłem właśnie do zielonego szlaku. Teraz kawałek nim pójdę. On idzie z Targoszowa. Tym zielonym dojdę do tego czerwonego, którym przedtem szedłem. Czyli małego szlaku beskidzkiego. Ten zielony chyba nie jest zbyt popularny, bo widzę, że tutaj słabo przedeptane. I tu właśnie
wchodzę na czerwony szlak. Teraz kieruję się w stronę Leskowca. Do schroniska mam niecałe 5 km. Tutaj już zdecydowanie bardziej mokry śnieg. Jestem na Leskowcu. Nawet dosyć taki widoczek. Chmury niskie. Coraz mniej widać tą bagną górę tutaj przez te drzewa. Krychna. Tam już schronisko. Wybrałem sobie żółty szlak, żółty i zielony. Jeszcze się zastanawiam. Żółtym mogę zejść do Czartaka Chopotu, zielonym do Świnnej, jeszcze jest niebieski do Szewczowa stać się. Miałem jeszcze odwiedzić Jaśkową Arkę, ale nie ma czasu. Muszę ogarnąć tego psa. Już w zasadzie mam załatwione. Odezwali się do mnie z chatki pod Potrójną. Oni mieli numer do właściciela, który szukał tego psa. Skontaktował się ze mną. Facet jest z Żyk. Ja schodzę do Świnnej Poręby. On tu przyjedzie po tego pieska. W zasadzie suczkę. Ona uciekła mu, poleciała za sarną. No i nie wiem, co ją tak podkusiło, żeby ze mną iść. Tyle razy się zatrzymywałem, wracałem i tak dalej. Próbowałem ją tam zostawić. Znikała na jakiś czas. Wracała znowu. No i tym sposobem przeszła ze mną kilkanaście kilometrów chyba. Nie miałem niestety
nic psiego do jedzenia. Wody tylko napiła się. Jak to śnieg widziałem, że też tam konsumowała. Znaczy, że się jej nic nie stało. Właściciel dotrze, zabierze i sprawa załatwiona. Ale nie spodziewałem się takich przygód. Nieraz się tam psy gdzieś zaplątają, idą na chwilę, no ale wracają zaraz i ten jakiś turysta idę zielonym szlakiem. Jeszcze mam jakieś 4 km do przystanku. Tam właśnie jestem umówiony z właścicielem tego psa. No i tam kończę też trasę. Tradycyjnie, jeśli się podobało, zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, udostępniania i zapraszam oczywiście na mój kanał, na inne filmy. Kanał Cichy Bob na szlaku.